Witam Was wszystkich. Dzisiaj po krótkiej przerwie na chrzest zeszłotygodniowej wracamy do Ewangelii Marka. I kontynuując rozdział 5, dzisiaj przeczytamy sobie od wersetu 21. A gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugą stronę, zebrało się wokół Niego mnóstwo ludzi, a On był nad morzem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a gdy go zobaczył, padł mu do nóg i prosił go usilnie: Moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. I poszedł z nim, szło zaś za nim mnóstwo ludzi, którzy na niego napierali. Wtedy pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi i wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, pogarszało jej się. Usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła Jego szaty. Mówiła bowiem: jeśli dotknę choćby Jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. A Jezus od razu poznał, że wyszła z Niego moc, odwrócił się do tłumu i zapytał: kto dotknął moich szat? Odpowiedzieli mu Jego uczniowie: widzisz, że tłum na ciebie napiera, a pytasz, kto mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta ze strachem i z drżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on powiedział do niej: córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. A gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, gdy tylko usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił iść za sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. A gdy przyszedł do domu przełożonego synagogi, zobaczył tam zamieszanie oraz płaczących i bardzo zawodzących. Wszedłszy więc, powiedział do nich: dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego, ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej: Talita kumi, co się tłumaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat i ogarnęło ich wielkie zdumienie. Wtedy przykazał im surowo, aby nikt się o tym nie dowiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Widzimy tutaj dość duży fragment, który opowiada dwie historie, a w zasadzie jedną historię i drugą w środku tej jednej. Gdzieś tam jeszcze w szkole na języku polskim takie duże historie w ten sposób poprowadzone nazywano powieścią szkatułkową, także można powiedzieć, że tu jest taka mniejsza forma takiej historii. I historia zaczyna się, kiedy wiemy, że Jezusa otaczał wielki tłum, ludzie przepychali się, żeby tylko być blisko Niego, bo On nauczał już od jakiegoś czusu i czynił cuda. Na początku też tego 5 rozdziału, w tej pierwszej połowie, też widzimy, że uczynił wielki cud, tak? Więc widzimy, że był On rozpoznawalny w tamtych rejonach, gdzie głosił słowo. Było nad morzem, ale jakby to morze to oni tak to nazywają, tak? Na dzisiaj byśmy powiedzieli, że to po prostu było bardzo wielkie jezioro jest, ale tak oni to opisywali jako morze, gdzie on bardzo długo nauczał. Więc widzimy, że on jest bardzo rozpoznawalny, idzie za nim tłum ludzi. Przepychają się, żeby tylko się dostać do niego, żeby tylko go dotknąć, żeby tylko może zadać mu jakieś pytanie, żeby na nie odpowiedział. Ale czytamy, że podchodzi jeden z przełożonych synagogi, Jair.
Przełożony synagogi nie jest to żaden kapłan, jest to osoba, która dba o synagogę, prowadzi ją, dba o wszystko, żeby czytania, które są tam przeprowadzane, nauki, jakie są tam głoszone, żeby to wszystko się odbywało w takiej organizacji, jakie mieli to mieć robione. I była to na pewno osoba znana wszystkim, na pewno wszyscy okoliczni ludzie musieli znać Jaira, tak, jako przełożonego synagogi, bo większość z nich pewnie chodziła do synagogi. I widzimy, jakim poważaniem się on cieszy w sposobie, jaki on podchodzi do Jezusa. Pomimo, że jest tam być może kilkaset, może kilka tysięcy ludzi, czytamy, że przyszedł jeden z przełożonych synagogi. Tak, po prostu. Nie miał problemu z dotarciem do niego, nie musiał się przepychać, nic z tych rzeczy. Ale gdy go zobaczył, padł mu do nóg i prosił go usilnie: moja córeczka umiera. Przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. I teraz, jeśli o tą kwestię chodzi, chciałbym, żebyśmy ten sam fragment przeczytali też w innych Ewangeliach, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. Więc przejdźmy do Ewangelii Mateusza. Do Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, od 18 wersetu. Gdy to do nich mówił, pewien przełożony synagogi przyszedł, oddał mu pokłon i powiedział: moja córka dopiero co zmarła, ale przyjdź i połóż na nią rękę, a ożyje. Wtedy Jezus wstał i wraz ze swoimi uczniami poszedł za nim. I oto kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła brzegu jego szaty. Mówiła bowiem sobie: jeśli tylko dotknę jego szaty, będę uzdrowiona. Ale Jezus odwrócił się i ujrzawszy ją, powiedział: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. A gdy Jezus przyszedł do domu przełożonego i zobaczył flecistów i ludzi czyniących zgiełk, powiedział im: odejdźcie, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego. Ale gdy wygnano tych ludzi, wszedł, ujął ją za rękę i dziewczynka wstała. I wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej ziemi. Więc widzimy, że w Ewangelii Mateusza również mamy ten fragment, również w ten sam sposób opowiedziany, jednak dużo krótszy, ponieważ Mateusz tutaj nie za bardzo wdaje się w szczegóły tej historii, widzimy. Mówi bardzo skrótowo względem tego, co tutaj opisuje Marek, ale czytamy, że Mateusz napisał, że ta córka umarła, a u Marka mamy, że ona jest ciężko chora i jest umierająca. Na tyle, na ile mi pozwala zrozumienie tego tekstu i jak go przemyślałem, to myślę, że nie ma co tutaj doszukiwać się jakiejś nieścisłości pomiędzy Ewangeliami, dlatego że Mateusz, pisząc skrótowo, pominął wiele szczegółów, jak między innymi to, że po chwili przyszli ludzie od przyłożonego synagogi i powiedzieli, że ta córka umarła, i to było w trakcie tej samej sytuacji. Więc wygląda na to, jakby Mateusz skrótowo napisał po prostu, że oni od początku wiedzieli, że ona po prostu umarła, ale prawda jest taka, że Jair, idąc do Jezusa, jeszcze o tym nie wiedział, tak? Więc widzimy, że na pewno ta córka była bardzo ciężko, musiała być chora, musiała być umierająca, tak, że była w tym momencie, widzimy, na łożu śmierci. I przeczytajmy sobie jeszcze z Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, od 41 wersetu. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i poprosił go, aby wszedł do jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, mającą około 12 lat, która umierała. Gdy on szedł, ludzie napierali na niego, a kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy całe swoje mienie, a żaden nie mógł jej uleczyć, podeszła z tyłu, dotknęła brzegu jego szaty i natychmiast ustał jej krwotok. Wtedy Jezus zapytał: kto mnie dotknął? A gdy wszyscy się wypierali, Piotr i ci, którzy z nim byli,
Powiedzieli: Mistrzu, ludzie się do ciebie cisną i tłoczą, a ty pytasz, kto mnie dotknął. Jezus jednak powiedział: ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ze mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, z drżeniem podeszła i upadłszy przed nim, powiedziała wobec wszystkich ludzi, dlaczego go dotknęła i jak natychmiast została uzdrowiona. On zaś powiedział do niej: ufaj, córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. A gdy on to jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i powiedział: twoja córka umarła, nie trudź nauczyciela. Ale Jezus, słysząc to, odezwał się do niego: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziewczynki. A wszyscy płakali i lamentowali nad nią, lecz on powiedział: nie płaczcie, nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. A on wyrzucił wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał: dziewczynko, wstań. Wtedy jej duch powrócił i zaraz wstała, a on polecił, aby dano jej jeść. I zdumieli się jej rodzice, a on im nakazał, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. I widzimy, że Łukasz w zasadzie, można powiedzieć, już tak bardziej szczegółowo, podobnie jak Marek, opisuje tą sytuację i opisuje ją w zasadzie, można powiedzieć, że identycznie. Tak więc czytając tą historię w tych trzech Ewangeliach, no, wydaje mi się, że nie ma tutaj żadnych nieścisłości na tym polu właśnie, czy ona umarła wcześniej, czy umarła w trakcie, jak Jair rozmawiał z Jezusem, bądź z tą kobietą. Więc widzimy, że Jair bez problemu podchodzi do Jezusa i bez problemu jakby ludzie go przepuszczają. Jezus poszedł z nim i szło zaś za nim mnóstwo ludzi, którzy na niego napierali. Czyli ludzie cały czas nie odpuszczali, nawet jak on szedł uzdrowić tą dziewczynkę. Dalej mamy historię kobiety. Kobiety, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi. I no, ciężko sobie wyobrazić takie cierpienie, kiedy jest się ciężko chorym, boleśnie chorym przez 12 lat nieustannie, tak? I czytamy, że wiele wycierpiała od innych lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, pogarszało się jej. Można powiedzieć, że była to sytuacja bez nadziei dla tej kobiety. A na domiar tego, oprócz tego cierpienia takiego fizycznego, które widzimy, jeszcze było inne cierpienie, które do tego dochodziło, a mianowicie samotność i odseparowanie. Coś, co wynikało z prawa mojżeszowego, które regulowało takie kwestie właśnie. Ponieważ jak przeczytamy w Księdze Kapłańskiej, nie będziemy teraz jakby całości czytać, ale w Księdze Kapłańskiej między innymi w rozdziale 15 mamy opis, co właśnie, w jaki sposób wyglądała taka procedura, kiedy właśnie kobieta miała upływ krwi, to była ona w tym momencie nieczysta, ale nie tylko ona sama, ale wszystko, na czym usiadła, jej szaty, wszystko, na czym się położyła. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, że raczej nikt nie miał ochoty z nią przebywać. Raczej nikt nie miał ochoty, nie wiem, siadać ją, jeść z nią obiadu. Jeżeli miała męża, to raczej ciężko sobie wyobrazić takie normalne życie, tak? Więc no, dramat tej kobiety był naprawdę niewyobrażalny. I ta kobieta na tyle była niezauważona i osamotniona, że tutaj nawet Marek, żaden z ewangelistów zresztą nie wspomina jej imienia. Ona po prostu anonimowo tam się pojawia. Nikt jej nie rozpoznaje. I być może jak ona poszła stamtąd dalej, możliwe, że ludzie o niej może zapomnieli. Więc jest zupełnie przeciwieństwem Jaira, tak? Ona, gdy usłyszawszy o Jezusie, podeszła w tłumie od tyłu i dotknęła jego szaty. Mówiła bowiem: jeśli dotknę choćby jego szaty, będę zdrowa. I natychmiast ustał upływ jej krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. Czyli czytamy, że uzdrowienie było natychmiastowe. Ona uwierzyła
w jakiś sposób się przedostała, przecisnęła przez tych ludzi. I tutaj trzeba jeszcze sobie powiedzieć ważną rzecz. Jej nie wolno było chodzić między ludźmi i dotykać ludzi, tak? I w tym momencie, kiedy ona się na pewno musiała przeciskać, to nie tylko Jezusa dotknęła, ale na pewno wielu innych ludzi. Czy to sobą samą, czy też swoimi szatami, które też w ich oczach były nieczyste. Więc no widać, że to był akt desperacji, akt odwagi i akt wielkiej wiary z jej strony, że to w jakiś sposób jej pomoże. I czytamy, że Jezus od razu poznał, że wyszła z niego moc, odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat. Czyli widzimy tutaj, że w przeciwieństwie do tego, jak później uczniowie uzdrawiali, albo jak wcześniej były dokonywane cudy przez proroków, tutaj wprost jest powiedziane, że to z Jezusa wyszła moc. Widzimy, że to On uzdrowił swoją mocą. Uczniowie, apostołowie czy wcześniej prorocy nie uzdrawiali swoją mocą, tylko mocą Boga. To Bóg uzdrawiał. Więc widzimy, że tutaj Jezus ją uzdrowił. I co jest też ważne w tym stwierdzeniu, to to, że On to poczuł. To znaczy, że On wiedział, że to się wydarzyło. To nie można sobie tak anonimowo podejść i On nie będzie wiedział, co się wydarzyło, tak? Że ktoś został uzdrowiony. I co się dzieje dalej? Uczniowie, można powiedzieć, dość sarkastycznie odpowiadają, że no tyle ludzi jest wokół, a ty się pytasz, kto cię uzdrowił, kto cię dotknął, tak? No, setki ludzi cię dotykają. No więc no, nie wzięli na poważnie tego pytania. Ale on to pytanie zadał poważnie, tak? On chciał wiedzieć, on wiedział, kto to zrobił, tak? Ale on celowo zapytał się po to, żeby ona miała okazję wyjść i złożyć świadectwo, żeby miała okazję wyjść przed wszystkich i powiedzieć, co się jej wydarzyło. I spojrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta ze strachem i z drżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała całą prawdę. U Łukasza czytamy, że przed wszystkimi ludźmi to też zrobiła, tak? No tam były tłumy ludzi, a ona musiała przyznać się właśnie, co ona w tym momencie, co jej się wydarzyło. Po pierwsze, że no zupełnie nie przestrzegając prawa, tak, mojżeszowego, przecisnęła się przed nich wszystkich, tak, że dotknęła go, tak, narażając wszystkich na to, że wszyscy będą musieli się oczyszczać później w świątyni, tak. Ale najważniejsze to jest to, że dotknęła i uzdrowiono ją, że Jezus ją uzdrowił, że przez 12 lat cierpiała i teraz od razu poczuła, że jest zdrowa. I Jezus zamiast ją skarcić za to wszystko, co on zrobił? Pobłogosławił jej. Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. Także widzimy tutaj wspaniały przykład odwagi tej kobiety. Odwagi, no ale też na pewno ta odwaga była trochę połączona z taką desperacją, ponieważ widzimy, że nic jej już nie było, nikt nie był jej w stanie pomóc. Żadne znane ludzkie metody. I dalej wracamy do historii Jaira. Tak? Gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego i powiedzieli, twoja córka umarła. I czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? I widzimy tutaj, że przynoszą wieść o śmierci córki i ta wieść jest w zrozumiały sposób przygnębiająca i spowodowała na pewno niemały strach i lęk w nich wszystkich, że to już jest za późno, że już się nic nie da zrobić. Po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Mógł ją uzdrowić, ale żeby wskrzesić kogoś z martwych, nie ma takich sposobów. Nie da się tego zrobić. Ale Jezus, gdy tylko usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Widzimy, że on widział ten strach w nich, widział ten lęk, który mieli, coś, co ich w pewnym sensie na pewno obezwładniało. Wydaje mi się, że każdy z nas miał
do czynienia ze śmiercią osoby bliskiej i tutaj jest śmierć córki, czyli dziecka. To jest rzecz jeszcze dodatkowo, myślę, obciążająca i ciężka, ale jakby nie oceniając wielkości, znaczy przywiązania, tak, i tego, która śmierć, jakie może emocje wywoływać, to każda śmierć osoby bliskiej jest wielkim cierpieniem. I niesie lęk i strach. I tutaj przyniosła lęk i strach. Ale Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Nie poddawaj się tym uczuciom, nie poddawaj się temu strachowi. Wierz. A może coś się tutaj wydarzy teraz. I teraz on nie pozwolił nikomu dalej iść. Wziął tylko swoich 3 uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, oraz matkę i ojca tej córki. I poszli tam do domu. W domu i na zewnątrz i w środku była masa płaczących, lamentujących, zawodzących. Tam u Mateusza też czytaliśmy, że ktoś tam na flecie grał. Czyli widzimy, że oni wszyscy stwierdzili, że ona umarła, tak? Po prostu. Nie było dla niej odwrotu. Ale Jezus poddaje to w wątpliwość. Mówi, nie umarła, tylko śpi. Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? A oni się z niego naśmiewali. Zastanawiałem się też, dlaczego on użył takich słów właśnie, że nie umarła, tylko śpi. A myślę, że może to był wyraz taki, żeby dać im nadzieję, bo jeżeli ktoś śpi, to może się zaraz obudzić. I może o to chodziło Jezusowi, żeby im dać nadzieję, że ona tylko śpi, więc za chwilę się obudzi. Żeby wiedzieli, że to nie jest śmierć, że to nie jest ten sen na zawsze. Ale oni się z niego naśmiewali, tak? On ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do nich, dziewczynko, mówię ci, wstań. Ona natychmiast wstała, chodziła i kazał dać jej jeść, tak? Jeżeli ktoś ma apetyt, to na pewno jest osobą, znaczy może nie na pewno, ale powiedzmy, że jest osobą zdrową. Więc był to znak, że ona jest w pełni żywa, w pełni zdrowa, że nic jej nie jest. I to było na pewno dla nich zdumiewające. Dla kogo by nie było to zdumiewające? Dla wszystkich byłoby to zdumiewające, widząc to naocznie. I to, co myślę, Jezus chciał im tutaj właśnie przekazać o tej wierze, właśnie ufności, to, żeby ich nie ogarnął strach, to, żeby w żadnym przypadku nie poddawać się takim lękom i cierpieniu, że wiara i ufność Bogu może pomóc przejść przez każdy trud. Bo przecież oni wcale nie musieli oczekiwać wskrzeszenia. I nikt z nas nie może oczekiwać takich rzeczy. Ale można z wiarą zaakceptować Bożą wolę i zaufać, że to, co On robi, jest sprawiedliwe. W całej tej historii, w tym fragmencie, to historia tej bezimiennej, cierpiącej kobiety jest w centrum. I choć obie historie dobrze się kończą, to ta kobieta daje taki wzór właściwego postępowania. I pokazuje, że wiara powinna zawsze być na pierwszym miejscu i dawać odwagę w pozostawaniu z relacji z Jezusem. Nieważne, jak bardzo źle uczyniliśmy, albo jak bardzo jesteśmy wykluczeni spośród ludzi. Wykluczenie zdarza się zawsze, czy to mniejsze, czy większe, czy w jakimś małym społeczeństwie, czy wśród rodziny, czy w ogóle takie ogólne wykluczenie. Ale widzimy, że to jej nie przeszkodziło, tak? To wiara w moc Chrystusa popchnęła ją do tego, aby się go uchwycić. I widzimy, że z drugiej strony Jezus też nie pozostawał temu obojętny. To nie jest tak, że on po prostu szedł dalej i nie zauważył jej. Mógł tak zrobić. Mógł iść, bo miał jakiś cel. Chciał uzdrowić córkę Jaira. Nie musiał się zatrzymywać, ale mimo wszystko on się zatrzymał, żeby z nią porozmawiać. Zatrzymał się, żeby ona mogła wyznać to, co powinna wyznać.
I widzimy tutaj, że Jezus też chce mieć relację z każdą osobą, którą napotyka. On nie tylko uzdrawia. Uzdrawianie Jezusa nie było celem samym w sobie. To był pewien środek. Widzimy, że właśnie Jezus przyjmuje każdego pokornego, niezależnie od tego, kim jest, tak? Jaką ma pozycję w społeczeństwie. Przyjął i Jaira, i tą kobietę. On nie wyróżniał nikogo, odpowiadał na potrzeby każdego w czasie, w jakim uznał za odpowiedni. I ostatnia rzecz, jaką tutaj możemy się z tego fragmentu nauczyć, to, że nie możemy pozwolić nigdy, żeby takie emocje jak strach i rozpacz przesłoniły nam wiarę. Bo to ta wiara właśnie ma nam dać nadzieję na życie wieczne i z tą ufnością możemy przestać bać się śmierci. Bo właśnie ta wiara w Jezusa Chrystusa, to co On dla nas uczynił, efektem tego jest życie wieczne razem z Nim. Więc mając tą historię w głowie, w pamięci, możemy nauczyć się właśnie tych rzeczy. Wiary, która powinna być zawsze na pierwszym miejscu, przed wszystkim innym. Wiary, która nam ma dać odwagę, ale też wiarę, która ma wzbudzić w nas znacznie więcej innych cnót, które mogą czasami być gdzieś z tyłu, kiedy jesteśmy rozgoryczeni i źli na cały świat. W tych historiach właśnie to widać. Amen.